tym filmie dam Ci kilka porad do kart Survival Fantasy Forest, które pomogą Ci dobrze zacząć grę myśliwym. Dowiesz się, co warto zrobić, na czym się skupić i jakich błędów unikać. Pamiętaj tylko, że gra ciągle się rozwija i niektóre z tych mechanik mogą zostać zmienione za jakiś czas. Zacznijmy od tego, że osiedlanie się w Twojej lokacji startowej nie jest zbyt dobrym pomysłem. Dlatego lepiej wstrzymaj się z budowaniem tam dużej ilości rzeczy. W lokacji tuż obok znajdziesz przytulną jaskinię, która zapewni Ci dach nad głową i trochę izolacji termicznej. Możesz w niej również zrobić drzwi, które ochronią Cię przed drapieżnikami, a Twoje jedzenie przed głodnymi zwierzętami. Zanim jednak zdecydujesz się na zrobienie drzwi, koniecznie zrób sobie piekarnik. Ognisko generuje dym, kiedy pomieszczenie posiada drzwi, co źle wpływa na samopoczucie. Mieszkanie nad jeziorem, a także na pobliskich bagnach ma również jedną wielką wadę w postaci plagi komarów, która pojawia się latem. River Pass możesz czyścić w poszukiwaniu kamieni i niewielkiej ilości krzemienia oraz rudy miedzi. Jeśli potrzebujesz drewna, przeciągnij siekierę na kartę lokacji. Zalecam zrobienie tam dużej ilości pułapek w celu pozyskania żywności. Jako przynętę rekomenduję robaki, resztki ryb, tłuszcz, suszone mięso, a także pokrojony korzeń pałki wodnej, najlepiej ususzony lub upieczony. Możesz w ten sposób pozyskać wystarczającą ilość dusz, by odblokować umiejętności magiczne Twojej postaci. Warto użyć tych umiejętności do nasycenia przedmiotu błogosławieństwem księżyca, które pozwoli Ci poruszać się w lesie po ciemku. Zetnij sobie zapas trzciny w celu ususzenia jej, by zrobić koszyki. Nie musisz robić tego naraz, jednak proces suszenia trochę trwa, więc warto się z tym pospieszyć. Na początek przyda Ci się 10-15 sztuk, a w sumie warto ściąć 51 sztuk. Zrób z nich 3 koszyki ręczne i 3 koszyki stojące. Koszyki ręczne są kluczowe w zbieraniu żywności, bo pozwalają włożyć do środka różne przedmioty, które normalnie nie zmieściłyby się w rękach. Na samym początku gry warto zrobić sobie minimum 3 miski. Pozwolą Ci one na gotowanie i jedzenie kilku składników jednocześnie, co pozwala łączyć smaki. Możesz do nich również spuścić krew zwierząt, która przyda Ci się na kiełbaski. Warto zrobić kiełbaski, jak tylko dostaniesz jelita. Są pyszne i pożywne, a także psują się wolniej niż zwykłe mięso. Ususz je, jeśli jesteś w stanie, i zjedz normalne mięso w pierwszej kolejności. Nie jedz za dużo szczawiu leśnego, bo zacznie powodować mdłości. Ogranicz spożywanie go do maksymalnie 2 sztuk naraz. Zrób sobie wędkę tak szybko, jak tylko możesz. Pozwoli Ci to łowić w przeręblu, co pozwoli Ci pozyskać pożywienie, zanim zbudujesz odpowiednią ilość pułapek. Kiedy rzeka zamarznie, nie będziesz w stanie pozyskać ryb za pomocą włóczni. Latem warto zabrać się za zrobienie dużej ilości cegieł na zapas. Rekomenduję robienie tego na bagnach. Pozyskasz w ten sposób dużą ilość wrzosu, który kwitnie tylko latem. Polecam ususzyć go sobie i pić z niego herbatkę, by obniżyć swój stres i podnieść gratyfikację, co pozwoli z kolei podnieść dobrobyt naszej postaci. Transport cegieł jest dużo bardziej opłacalny niż transport łodek, więc rób cegły na miejscu. Myślę, że warto się na tym skupić i zrobić około 200 sztuk. Nie skupiaj się na robieniu przedmiotów wymagających dużej ilości sznurków na samym początku gry.
Możesz je zrobić z sosnowych korzeni w proporcji 1:1. Bardziej efektywnym sposobem na pozyskanie sznurków jest zrobienie ich z ususzonych zwierzęcych ścięgiel, a także ze skrawków skóry. Najlepiej używać do tego skór z wiewiórki. Na chwilę obecną musisz ją jednak przyciąć, zanim przepis ją zaakceptuje. Zrób mydło w miarę szybko. Przydać się do skutecznego dezynfekowania ran. Zbierz również zapasik żywicy. Jest ona składnikiem podstawowej maści leczniczej dla tej postaci. Warto nosić w jednym z koszyków jednego grzyba na podstawowe opatrunki, nóż i 2 lub 3 opaski uciskowe na wszelki wypadek. Zrób zapasik krzemiennych narzędzi, bo szybko się zużywają i dorabianie ich podczas tworzenia czegoś bywa uciążliwe. Nie wahaj się jednak ich używać, gdyż krzemień jest bardzo łatwo dostępny na tym obszarze. To pozwoli Ci zaoszczędzić masę czasu. Po 3 sztuki z każdego rodzaju powinny wystarczyć. Przytulna chatka z mnóstwem mebli i ulepszeń poprawi Twój komfort i samopoczucie. Jeśli zdecydujesz się na budowę własnego budynku, lepiej zacznij od błotnej chatki. Zrobienie jej nie zajmuje aż tak dużo czasu i powiększenie jej jest względnie proste. Zrobienie drewnianej chatki zajmuje masę czasu i wysiłku, więc lepiej nie zaczynać od tego, zwłaszcza gdy Twój stan psychiczny robi się coraz gorszy. Mam nadzieję, że te porady będą dla Ciebie pomocne i dzięki nim zaoszczędzisz masę czasu i nerwów. A jeśli chcesz wiedzieć, jak zrobić kiełbaski, koniecznie obejrzyj ten film.